Zostały 2 godziny do rozpoczęcia sprzedaży nowych RTX-ów, a ceny pojawiły się już w kodach niektórych stron. I to nie tylko RTX-ów 5090, ale też wersji 5080 oraz 5070. Wybaczcie, jakość tego materiału powstaje na szybko, żebyście mogli sprawdzić sobie, co zadebiutuje w jakiej cenie i czy jest warto oraz czy byście chcieli polować na którąś konkretną sztukę w którymś konkretnym sklepie. Dobra, zacznijmy od przyjrzenia się cenom, które zostały wpisane do kodu źródłowego Media Expert. I tak, mamy tutaj raz, dwa, trzy, 4 RTX 5090, raz, dwa, trzy RTX 5080 i 2 RTX 5070 Ti. I zacznijmy od tych ostatnich. Mamy tutaj Asusa TUF Gaming w wersji standardowej oraz OC Edition. Cena standardowej, sprawdzamy źródło strony, 4999 zł. Z tego co do tej pory znalazłem, będzie to najtańszy RTX 5070 Ti. Zobaczmy, ile kosztuje wersja OC Edition. 5200 zł, czyli 200 zł droższa wersja OC. Jest to jak najbardziej realne. Przejdźmy do RTX-ów 5080 i zacznijmy od Asusa TUF Gaming. Przepraszam, to jest o 5080. Zacznijmy od wersji MSI Gaming Trio. 6999 zł. Czyli tak jak się obawiałem, że ceny RTX-u 5080 będą w okolicy 7000 zł u nas. Dobra. Teraz zobaczmy sobie wersję Supreme. 6999 zł. Więc tutaj nie do końca jestem pewny tej ceny. Wydaje mi się, że Supreme powinno być droższe. Chyba że i widziałem takie sytuacje, że czasem droższe i tańsze wersje na premierze były praktycznie w tej samej cenie i dopiero po 1-2 dniach cena ulegała zmianie. Dobra, zobaczymy. I wersja wodna Liquid Supreme. Także 6999 zł. Więc tutaj akurat tych cen nie byłbym do końca pewny. Możliwe, że one się zmienią. Przejdźmy teraz do RTX-ów 5090 i tutaj zacznijmy sobie od wersji Astral od Asusa. 12 tysięcy złotych, więc powiem Wam, że no drogo. Wersja OC 12 999 zł, czyli 1000 zł różnicy między tymi dwoma wersjami. Jeśli chodzi o różnicę, to komuś się chciało wpisywać, więc jest duża szansa, że ta cena będzie realna. Dobra, teraz Asus TUF Gaming. 12 tysięcy złotych. TUF Gaming OC. 12 tysięcy złotych, więc też tak nie do końca. Tutaj nie jestem pewny tych cen, czy one nie ulegną zmianie, ale tak by się to prezentowało, jeżeli chodzi o Media Expert. Na dole pod filmem będziecie mieli linki do tych wszystkich kart, a teraz przejdźmy do tego, co w swoim kodzie ujawniło Morele. Dobra, i tutaj znalazłem 4 RTX-y, do których w kodzie została wpisana cena. I są to 2 RTX 5080 oraz 2 5090. Zacznijmy od 5080 i są to modele od Gigabyte'a, WindForce OC i Gaming OC. WindForce chyba zawsze był tańszy, więc zobaczmy sobie. Tutaj musicie wpisać Ctrl F i Price. 5173 zł 95 groszy, więc cena wydaje mi się realna, realnie wprowadzona. Nikomu by się nie chciało wpisywać takiej ceny tylko po to, żeby wprowadzać kogoś w błąd, więc jest to wersja OC WindForce. Dobra, teraz wersja Gaming OC, ona zawsze była troszkę droższa, więc cena też powinna być wyższa. Ctrl F, Price. 6094 zł i 55 groszy. Także też wydaje mi się to realna cena. Macie 800 zł
trochę ponad 800 zł, jeżeli chodzi o różnicę między tymi modelami. Przejdźmy teraz do 5090 i tu mamy też Gaming Trio i Supreme. Gaming Trio było tańsze zawsze, więc zobaczmy sobie. 12 699 zł, więc jak na podstawową wersję karty dość drogo. A teraz Supreme. Trzynaście 099 zł. Więc już chyba wolałbym Suprema, ale 13 000 za RTX 5090, no to dość wysoka cena. Pamiętajcie, że jest to cena premierowa, więc pewnie zaraz się wyprzedadzą i może być problem. Dobra, linki ze wszystkimi tymi kartami znajdziecie pod filmem. Ja lecę, żeby to szybko obrobić i wrzucić Wam na kanał, bo jest 13:09. Chciałbym, żebyście to zobaczyli przed premierą i mogli sobie ewentualnie wybrać, na którego RTX-a będziecie polować. Czy się pojawią kolejne? Zobaczymy. Jak coś, wszystko będę wrzucał w postach u mnie w sekcji społeczności na YouTubie, więc polecam tam zaglądać. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.